Cześć, jestem Kamil i zapraszam na podróż do świata ramenu. Pierwszym etapem będzie makaron alkaliczny. Makaron ten pochodzi najprawdopodobniej z obecnych terenów Mongolii wewnętrznej, gdzie ludność do wyrabiania ciasta używała wody z okolicznych jezior, która była naturalnie lekko zasodowa. Do Japonii dotarł na początku XX wieku wraz z chińskimi robotnikami. Dodatek kansui, czyli mieszanki odpowiednich alkaliów, powoduje, że nudle po ugotowaniu zyskują żółtawy kolor, elastyczność, teksturę w pewnym stopniu przypominającą włoski makaron ugotowany al dente, a przede wszystkim ograniczone wchłanianie wody w gorącej zupie. Zanim przejdę do omawiania poszczególnych składników, chciałbym dodać, że równocześnie z tym filmikiem ukazał się też drugi, w którym pokazuję cały proces powstawania makaronu na przepisie w wersjach podstawowej i zaawansowanej. Podstawą ramenu jest oczywiście drobno zmielona mąka pszenna, aczkolwiek coraz częściej można spotkać makaron z dodatkiem mąki pełnoziarnistej czy też żytniej. Ja omówię wersję klasyczną, czyli w 100% pszenną. Przy wyborze mąki na ramen powinniśmy wziąć pod uwagę jej 3 parametry, czyli procentowe zawartości białka, skrobi i popiołu. Ciasto na makaron możemy porównać do ciała człowieka, gdzie białko, a konkretnie gluten, o czym za chwilkę, to układ szkieletowy, skrobia to mięśnie, a popiół to np. kolor włosów. Popiół to inaczej zawartość substancji mineralnych albo po prostu typ mąki. Po spopieleniu 100-gramowej próbki mąki typu np. 400 otrzymamy 0,4 g popiołu, czyli 0,4% początkowej masy. Makaron z mąki o wyższym typie będzie bardziej odżywczy z punktu widzenia dietetycznego, ale będzie ciemniejszy. Używając mąki o niskiej zawartości popiołu uzyskamy jaśniejsze i gładsze w wyglądzie ciasto. Skrobia sprawia, że nudle są elastyczne i lekko kleiste z zewnątrz. Mąka na ramen powinna zawierać od 60 do 68% skrobi. Niestety nie znajdziemy takiej informacji na opakowaniu, więc musimy to sobie przeliczyć sami. Z tego co udało mi się ustalić, skrobia to około 85% całkowitej zawartości węglowodanów w zwykłej białej mące. To oznacza, że mąka posiadająca przynajmniej 70 g węglowodanów w 100 g powinna osiągać przynajmniej dolną granicę. Tym co wpływa na sprężystość i twardość makaronu są białka, a konkretnie białka glutenowe, czyli gliadyna i glutenina, które dopiero w połączeniu z wodą tworzą słynny gluten. Przy odpowiedniej obróbce ciasta uzyskujemy mocną sieć wiązek glutenowych. Jako że białka glutenowe stanowią procentową większość ogólnych protein, możemy dla ułatwienia sugerować się zawartością białka. Na grafice umieściłem przykładowe rodzaje makaronu i wartości białka, w które powinniśmy celować. Zimny ramen to np. podawany z zimnymi dodatkami i dressingiem. Maczany to przede wszystkim tsukemen, czyli zimny makaron zanurzany w gorącej zupie dopiero podczas jedzenia. Iwan Orkin w swojej książce pisze o ogólnym przedziale dla ramenu na poziomie od 10 do 11% białka i oba przepisy, które podaję w następnym filmie, trzymają się właśnie tego przedziału. Kolejnym z niezbędnych elementów ciasta na ramen jest woda i odpowiednia hydracja. Hydracja to inaczej stosunek wody w cieście do użytej ilości mąki wyrażony w procentach. Dodając 40 g wody do 100 g mąki uzyskamy ciasto o hydracji na poziomie 40%. Możemy podzielić ramen na 3 poziomy hydracji. Niski, czyli od 20 do 29%, ciasto bardzo suche, nieosiągalne w domowych warunkach. Średni, czyli 30-38%, ciasto wciąż suche, ale górna granica osiągalna. Wysoki, powyżej 39%, ciasto dość wilgotne, bez problemu do zrobienia na maszynce do włoskiego makaronu. Poziom 45% myślę, że do zrobienia wałkiem i nożem, jeśli macie w domu jakiegoś kulturystę. Na grafice widzicie poziomy hydracji dla tych samych 5 typów makaronu co wcześniej. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że dolną granicą w warunkach domowych jest około 35% hydracji, ale trzeba wziąć pod uwagę, że maszynka może tego nie wytrzymać. Podczas gotowania część składników wytrąca się z ciasta do wody, a w zamian woda, w której gotujemy, przenika do środka. Około 70% wagi nudli po ugotowaniu to właśnie woda. W związku z tym nie tylko ilość, ale także jakość wody ma znaczenie. Nie mówię tu tylko o jej czystości, ale też o twardości. Twarda woda zakłóca proces wymiany składników podczas gotowania, co w rezultacie wydłuża czas potrzebny do gotowania makaronu. To z kolei prowadzi do większego ubytku części ciasta, która zostaje w wodzie, a co za tym idzie, nudle krócej utrzymują swoje właściwości i teksturę w gorącej zupie.
Dlatego jeśli w kranie macie twardą wodę, polecam wodę demineralizowaną zarówno do makaronu, jak i do gotowania. Dodanie kansui do wody zmienia środowisko na bardziej zasadowe, co niesie ze sobą kilka skutków. Ograniczony rozwój bakterii podczas odpoczywania ciasta, zmiana smaku i zapachu makaronu, zwiększona śliskość i elastyczność makaronu, żółtawa barwa, zmniejszona utrata składników podczas gotowania, krótszy czas gotowania, nudle dłużej zachowują swoją sprężystość w gorącym płynie. Jeśli chodzi o kansui, to mamy do wyboru 3 opcje. Węglan sodu w postaci proszku. Jest to metoda opracowana przez Harolda McGee, polegająca na wypieczeniu sody oczyszczonej do postaci węglanu sodu. Żeby to osiągnąć, wystarczy na blaszce rozsypać warstwę sody i piec przez godzinę w temperaturze 130-150 stopni. Dzięki temu pozbywamy się wody i dwutlenku węgla. Po wystudzeniu wystarczy przesypać do szczelnego pojemnika i przechowywać właściwie dożywotnio. Trzeba tylko pamiętać o tym, że węglan sodu może powodować podrażnienia skóry, więc nie należy go dotykać. Gotowy roztwór zasadowy, który wystarczy dodać do wody. W zależności od kraju może się różnić składem. Japoński to zazwyczaj 80% węglanu sodu i 20% węglanu potasu. W chińskim możemy np. znaleźć wodorowęglan sodu i węglan potasu. Trzecią wersją jest własna mieszanka węglanów sodu i potasu. Główną zaletą tego podejścia jest kontrola stosunków węglanów i dostosowywanie ich do naszych potrzeb. Węglan potasu wpływa bardziej na kolor i zapach makaronu, sprawia też, że nudle są twardsze i wytrzymują dłużej w gorącej zupie. Węglan sodu daje słabszy kolor i zapach makaronu, zmiękcza ciasto i zmniejsza wytrzymałość nudli w gorącym płynie. Można przyjąć, że im mniejsza hydracja, tym stosunek węglanu potasu do węglanu sodu jest większy i vice versa. W domowych warunkach będziemy pozostawać w okolicach stosunku 8:2, 7:3 na korzyść węglanu sodu ze względu na wysoką hydrację. Niezależnie od wybranej opcji do ciasta powinniśmy dodać kansui w ilości od 1 do 2% masy mąki. Chciałbym w tym momencie wspomnieć też o grubości makaronu, która ma bezpośredni związek z hydracją, ilością białka i kansui. Na wykresie mamy znowu te same typy makaronu co wcześniej, z podaną grubością makaronu dla każdego z nich. Przykładowo, jeśli chcemy uzyskać makaron w stylu Hakaty, musimy wziąć pod uwagę, że cienki makaron będzie się gotował bardzo szybko. Wyobraźcie sobie grubość naszych nitek do zupy. Jednocześnie nie chcemy, żeby po wrzuceniu do miski z gorącą zupą po minucie był rozgotowany. Musimy więc zrobić 3 rzeczy. Zwiększyć ilość białka, żeby gluten wzmocnił strukturę makaronu. Zmniejszyć hydrację, żeby ciasto było suche, twarde i nie wchłaniało za dużo wody. Zwiększyć ilość węglanu potasu tak, żeby stosunek do węglanu sodu był na korzyść tego pierwszego. Robiąc to wszystko, uzyskujemy makaron bardzo drobny, który gotuje się dosłownie w kilkanaście sekund i jest lekko twardy. Ze względu na ich grubość zmniejsza się ich wytrzymałość w gorącej zupie, ale poprawia się zdolność do absorpcji płynu. Oznacza to, że biorąc do ust porcję makaronu, mamy w niej więcej zupy niż w przypadku makaronu grubego. Powszechną praktyką w rameniach, które podają Hakata Ramen, jest możliwość wyboru twardości makaronu przez klienta. Poza oczywistym wpływem na smak makaronu, sól dodajemy też ze względu na hamowanie procesu rozpadu białek, wzmacnianie wiązań glutenowych, co poprawia elastyczność, ograniczanie rozwoju bakterii podczas odpoczywania ciasta. Ilość soli w ramenie to między 1 a 2% masy mąki. Tym, co może drastycznie zmienić jakość naszego makaronu, jest czas. I nie mam tu na myśli czasu poświęconego na czynności takie jak zagniatanie czy wałkowanie makaronu. Chodzi przede wszystkim o czas, który dajemy ciastu na odpoczynek. W przypadku ramenu mamy 3 etapy odpoczywania ciasta. Pierwszy po wstępnym wymieszaniu składników, drugi po rozwałkowaniu i złożeniu ciasta, trzeci i ostatni po cięciu makaronu. Możemy przyjąć, że standardowy przepis na jedną porcję makaronu to 100 g mąki, od 20 do około 45 g wody w zależności od hydracji, przy czym w domowej kuchni w grę wchodzi poziom 35 g i więcej, od 1 do 2 g kansui, od 1 do 2 g soli. Na przygotowanie makaronu składa się 7 etapów, które widzicie na grafice, plus wstępne przygotowanie składników. Przygotowanie to polega na rozpuszczeniu w wodzie kansui. Może to potrwać kilka minut, ponieważ węglan sodu rozpuszcza się dość powoli. Jeśli macie blender, użyjcie go. W gotowym roztworze rozpuśćcie jeszcze sól i gotowe. Mieszanie polega na napowietrzeniu i nawodnieniu mąki.
Przez około minutę mieszamy samą mąkę mikserem. Jeśli macie robota planetarnego, użyjcie go. Po napowietrzeniu mąki dodajemy około 2/3 naszej wody z kansui i solą. Mieszamy przez 3-4 minuty, czyścimy brzegi pojemnika, dodajemy resztę roztworu. Czas drugiego mieszania zależy od poziomu hydracji ciasta. Niska hydracja 11 minut, średnia 6 minut, wysoka około minuty. Chodzi w tym o to, żeby mąka została równomiernie nawodniona. Jednocześnie nie powinniśmy miksować zbyt długo, żeby nie uszkodzić glutenu, który zaczyna się tworzyć w cieście, szczególnie przy nudlach o wysokiej hydracji. Powstałe grudki ciasta przysypujemy do woreczka i zostawiamy. Pierwszy odpoczynek. Pozwala cząsteczkom wody lepiej połączyć się z mąką. Pozwala glutenowi się zrelaksować. Enzymy znajdujące się w mące zaczynają pracować. Powietrze, które dostało się do ciasta podczas miksowania, ma szansę je opuścić. Ma to pozytywny wpływ na strukturę makaronu po ugotowaniu. Jeśli zostawimy zbyt dużo powietrza podczas gotowania, może ono powiększać swoją objętość i naruszać struktury glutenowe. Może to z kolei prowadzić do zmniejszenia wytrzymałości nudli na temperaturę, a także do pogorszenia ich wyglądu. Przygotowane ciasto powinno odpoczywać w temperaturze pokojowej do godziny dla nudli o niskiej i średniej hydracji i około 2-3 godziny dla wysokiej hydracji. W zależności od użytej mąki i warunków w pomieszczeniu czas ten może się różnić, dlatego zachęcam do eksperymentów we własnym zakresie, żeby znaleźć kombinację idealną dla Was. Dotyczy to wszystkich etapów odpoczynku. Zagniatanie i składanie ciasta jest etapem najtrudniejszym, jeśli chodzi o naszą pracę i obciążenie maszynki. Ciasto, które odpoczywało, należy teraz zagnieść i o ile przy poziomie hydracji 40% i w górę można to zrobić samymi rękami, to przy niższej hydracji jest to raczej niemożliwe. Dlatego trzeba skorzystać z całego naszego ciała i po tym cieście pochodzić. Serio, otwieramy woreczek, żeby nie gromadziło nam się powietrze i zagniatamy ciasto stopami. Hydracja na poziomie 35% wymaga kilkunastokrotnego złożenia ciasta i stawania na nim. Oczywiście ciasto o wyższej hydracji też możemy przygotować w ten sposób. Wystarczy kilka powtórzeń i wstępne zagniecenie będzie z głowy. Następnie trzeba ciasto podzielić na mniejsze porcje i przepuścić przez maszynkę na najszerszym ustawieniu wałków. Wkładamy ciasto na pół, znowu wałkujemy, znowu składamy i tak dalej. Powtarzamy te czynności do uzyskania gładkiego ciasta, zazwyczaj kilkanaście razy. Teraz musimy ciasto złożyć, żeby je wzmocnić. Robimy to w następujący sposób. Stopniowo rozwałkowujemy arkusz ciasta 2 lub 3 razy, w moim przypadku idziemy od 0 do 1, od 1 do 2 i od 2 do 3. Po rozwałkowaniu ciasta na trójce składamy je na pół i wałkujemy na dwójce, po czym składamy je i wałkujemy na jedynce. Ostatni raz składamy i ostatni raz wałkujemy na zerze. Tak złożony arkusz ciasta foliujemy albo wkładamy do woreczka i zostawiamy w spokoju. Drugi odpoczynek jest głównie po to, żeby gluten nadwyrężony składaniem, które wykonaliśmy w poprzednim punkcie, miał szansę odpocząć i się zregenerować. Poza tym skutki drugiego odpoczynku są podobne do tych z pierwszego. Czas odpoczynku wynosi około 30 minut dla niskiej hydracji, około godzina dla średniej, około 2 godziny dla wysokiej. Gdy arkusze ciasta są już odpowiednio zrelaksowane, możemy przystąpić do rozwałkowywania i cięcia naszych nudli. Zaczynamy od zera i stopniowo rozwałkowujemy na pożądaną przez nas grubość. Jeśli potrzebujecie podsypać ciasto, bo jest zbyt wilgotne, pamiętajcie, żeby nie używać zwykłej mąki, tylko skrobi ziemniaczanej. Dzięki temu po ugotowaniu nudle będą mniej klejące. Co do grubości nudli musimy wziąć pod uwagę, jaki mamy poziom hydracji. Ogólnie rzecz biorąc, im większa hydracja, tym grubsze nudle powinniśmy robić, żeby dłużej zachowały swoje właściwości. Dla domowego makaronu ustawieniem granicznym jest 3 na maszynkach Marcato. U mnie przy wysokiej hydracji najlepiej sprawdza się 1 albo 2. Gdy mamy rozwałkowany makaron, możemy go ciąć. Tniemy na drobnym ostrzu, w moim przypadku 1,5 mm szerokości. Pocięty makaron podsypujemy skrobią ziemniaczaną i foliujemy do odpoczynku. Jeżeli chcecie proste nudle, starajcie się łapać je podczas cięcia i układać je w ładne gniazdka. Jeśli wrzucicie je po prostu niedbale do woreczka, uzyskacie nieregularnie pofalowane nudle. Ostatni i najdłuższy odpoczynek. Efekty podobne jak w 2 poprzednich etapach. Czas leżakowania wynosi przynajmniej 12 godzin, ale warto potrzymać je dłużej w temperaturze pokojowej nawet do 72 godzin. Tak jak już wspominałem, dużo zależy od mąki, poziomu hydracji i temperatury pomieszczenia, dlatego zachęcam do eksperymentowania. Po zakończonym odpoczynku nudle możemy ugotować albo przechowywać w lodówce, powinny wytrzymać Wam kilka dni.
Gotowanie to najszybszy punkt całego procesu. Dla średniej hydracji i grubości czas gotowania powinien wahać się od 30 do 60 sekund. Najlepiej gotować w miękkiej wodzie. Żeby nie obniżyć za bardzo temperatury przez wrzucenie świeżego makaronu, ilość wody do gotowania powinna 10-krotnie przewyższać wagę gotowanego makaronu. Po ugotowaniu dokładnie odcedzamy makaron i przerzucamy do miski z płynem. Jeśli chcecie użyć nudli na zimno, przelejcie je dokładnie zimną wodą do całkowitego wystudzenia. Tak oto dotarliśmy do końca części teoretycznej. Dziękuję wszystkim tym, którzy dotrwali i rozumiem też tych, którym niekoniecznie się to udało. Musicie pamiętać, że część warunków, o których mówiłem wcześniej, może być nie do spełnienia w domowej kuchni. Mając jednakże wiedzę o tym, co i jak i dlaczego się dzieje, możecie sami poeksperymentować i stworzyć nudle, które będą idealne dla Was. Więcej o stronie praktycznej i o tym, co jest do zrobienia w warunkach domowych w drugim filmie. Zapraszam serdecznie.